Czy widzieliście kiedyś cudowną ciężarówkę prowadzoną jak zabawka na pilota? Proszę bardzo, to jest Wolwek wielki, który ma pilota do sterowania. Teleradio, więc w dzisiejszym odcinku wszystko Wam wytłumaczę, bo pewnie już widzieliście przy samym odbiorze, Wolwek wyjechał z skrzyni właśnie dzięki temu pilotowi. W środku nie było kierowcy, gdy ja otworzyłam skrzynię, Wolwek wyjechał po kolei. Więc Wolwek akurat teraz nie waży 100 ton, ale ma rzeczywiście 84 tony ładowności, a teraz ma 40 ton na pusto, co oznacza, że jakbym go tak na pełno załadowała, no to będzie ważyć 124 tony. No i wtedy rzeczywiście wciąż mogę sterować cały zestaw właśnie tym pilotem. Komu do czego to jest potrzebne? No przede wszystkim do jakichś takich różnych ciasnych wjazdów. Też czasami się zdarza, tak z perspektywy i kierowcy, i przedsiębiorcy. To przykład, w którym pierwszy raz ten pilot mi się spłacił, ten system, to sterowanie. To sytuacja, w której podejmowałam duży ładunek, bardzo szeroki, bardzo ciężki, bardzo drogi, jak to na gabarytach. Musiałam wyjechać nim z ciasnej hali i okazało się, że pilot, którego zamówiłam, niestety nie dojechał na daną godzinę, bo utknął w korku. Ja musiałam wyjeżdżać, no i to jest tak w takich sytuacjach, że tam, gdzie w grę wchodzą jakieś wielkie ładunki, ubezpieczenia i bezpieczeństwo, no to mi właśnie pomogło, bo ja, nie mając pilota, mogłam bezpiecznie wyjechać z hali, bo wiadomo, że jak się siedzi, to nie widzi się, siedzi się za kierownicą, to widzi się tylko przód, a tak pilotem powoli do przodu, prawo, lewo, wyjechałam sobie, no i udało się wyjechać bez pilota. Sytuacje są takie, jakie życie przynosi, a jak pracujecie w transporcie, no to sami wiecie. Natomiast pokażę Wam dzisiaj tego mojego pilota w teleradio. Pilot jest taki, tak wygląda. Jest tutaj pas, jest regulowany, jeżeli chodzi o wielkość. Myślę, że na wielkiego chłopa dalej starczy tego paska, bo widzicie, że jest tutaj dużo założone. Na mnie to z kolei jest nawet może i trochę za duży, bo wtedy wisi mi tak między nogami i muszę się trochę schylać. No więc tak, mamy tutaj mały wyświetlacz, na którym mamy wyświetlane podstawowe informacje. Jak widzicie teraz, tutaj jest Volvo 3-osiowe, akurat na moje jest 4-osiowe, więc grafika jest troszeczkę może inna. Natomiast mamy też tutaj informacje o ciśnieniu. Jak widzicie, trzeba będzie go odpalić, żeby troszeczkę sobie pochodzić, żeby móc w ogóle ruszyć. Tu jest oczywiście bateria, tu jest procent paliwa. Jeżeli chodzi o te wszystkie przyciski, które mamy tutaj na tym moim konkretnie teleradiu, to nie jest tak, że tylko są takie opcje i nic więcej. To jest tak, że co sobie zamówicie, co potrzebujecie, to tam możecie wszystko podpiąć. Ja wzięłam sobie oczywiście odpalenie i gaszenie silnika z zewnątrz. Oczywiście w standardzie to jest jazda przód, tył i kręcenie. Wzięłam sobie trąby. Zawsze jak nie ma kierowcy w środku, gdzieś tam zestaw rusza, to ze względów bezpieczeństwa lepiej jest sobie trąbnąć troszeczkę. O tak. Żeby jednak wszyscy wiedzieli dookoła, że auto rusza, bo jak ktoś nie widzi z kierowcy z zewnątrz, to może się nie spodziewać, że auto zacznie jechać. Mam też tutaj światła awaryjne, bo nigdy nie wiadomo, w jakiej sytuacji potrzeba będzie, ale to wiadomo, to są takie funkcje wspomagające. No ale jak już mówię o funkcjach wspomagających, no to mam też koguty. Świecą się? Świecą. Mam też do tego światła robocze. Jest teraz jasno, więc za bardzo nie widać, ale one tam się świecą. Z takich najciekawszych rzeczy to oczywiście jest jazda przed tył, wszystko Wam pokażę, ale teraz sobie pierwsze odpalimy auto, więc tutaj odpalamy auto z boku. No i mamy to. On sobie teraz musi troszeczkę nabić ciśnienia i ta informacja jest tutaj na bieżąco podawana, widzicie? Przy tak dużej ilości osi, tak dużej homologacji tonażowej, wiadomo, że tych zbiorników powietrza jest dużo więcej, ale to też oznacza, że jak się hamuje, jak się manewruje, za każdym razem, gdy naciśniemy hamulec, za każdym razem, gdy zaciągniemy hamulec parkingowy,
i później go spuszczamy, no to ciśnienie nam znacząco spada w układzie, no i trzeba chwilę poczekać, to jest ważna informacja dla operatora. Więc teraz, gdy chcemy ruszyć, zrzucamy ręczny, dajemy tą dźwignię do przodu, no i po prostu jedziemy. Więc oczywiście trzeba zaglądać. To nie jest tak, że auto sobie po prostu może jechać samo. W takiej sytuacji jeszcze bardziej trzeba dbać o bezpieczeństwo. Oczywiście to sterowanie korzysta z systemu bezpieczeństwa Volvo, z tych sensorów, które jest z przodu. I gdyby się zdarzyło, że operator jedzie i coś wyskoczy na drogę, to Volvek wyhamuje tak samo, jak w sytuacji, gdy dziecko wyskakuje na przejściu dla pieszych, czy też gdy nagle autostrada staje. Natomiast jest jeszcze drugie zabezpieczenie, które pozwala na to, że gdy mimo wszystko auto jedzie do przodu, ale na przykład z boku ktoś akurat wbiega, ktoś widzi, chce zareagować, zatrzymać zestaw, to jest to. Sprawdźmy, jak to działa. Podjeżdżamy sobie do przodu. Widzicie, zestaw sobie jedzie, ktoś chce go szybko zatrzymać. Koniec. To też oznacza, że jeżeli ktoś nam tu na parkingu wciśnie, chcemy sobie odpalić, no to nie będziemy w stanie odpalić. Więc zawsze trzeba sprawdzić. No i spróbujemy teraz go odpalić stąd. No i dalej jest wszystko ok. Sterowanie możemy włączyć na włączonym silniku, już odpalonym, ale możemy równie dobrze przekręcić kluczyk, aktywować sobie tutaj sterowanie i włączyć pilot. Gdy cały system się połączy, to wtedy z pilota możemy już na zewnątrz odpalić auto i manewrować. Trzeba tylko pamiętać o tym, że drzwi muszą być zamknięte. Nie wiem, czy oglądaliście, jeżeli nie oglądaliście, to odsyłam Was do filmu z odbioru Volvega. No i tam taki widać moment, gdy ja otwieram skrzynię, gdy wychodzi ten cały dym i widać, że Volvek nie może ruszyć. Dlaczego nie mógł ruszyć? Bo drzwi były niedomknięte. Ktoś, kto właśnie ostatni już przekręcał kluczyk i włączał właśnie sterowanie, no to właśnie nie trzasnął drzwiami odpowiednio mocno, bo trzeba pamiętać, że przecież to jest wielkie auto, to jest ciężkie auto, to jest wzmocnione auto, więc to nie chodzi jak osobówka. Tam był taki moment właśnie widać, że pilot, bo ja tego nie robiłam przecież, bo ja bym nie umiała jeszcze wtedy, że operator próbował wyjechać, a system nie chciał puścić. To właśnie przez niedomknięte drzwi. A co jeżeli chodzi o ładowanie? Jeżeli chodzi o ładowanie, to popatrzcie, tutaj jest bateria. Dostaje się baterię zapasową. Tu akurat jeszcze widzicie wyłącznik taki. Bateria sobie tutaj wchodzi. Tak wygląda. Więc mamy jedną baterię, tutaj jest druga bateria do ładowarki. Jest to bardzo przyjazne kierowcy, bo widzicie, mamy tutaj kabel USB, więc oczywiście można też podpiąć na taki zwyczajny, stacjonarny prąd, ale wiadomo, że w aucie to zawsze fajnie jest mieć właśnie zwykłą ładowarkę, żeby nie trzeba było żadnej przetwornicy podłączać. Można sobie jechać, w międzyczasie ładować. Wymiana też jest bardzo szybka. To co? Pojeździmy sobie trochę po placu, taką zabaweczką. Jedziemy. Chodź Volvek, jedziemy na przejażdżkę. Przez to, że koledzy w przedszkolu nie dali mi się bawić ciężarówkami, ani samochodzikami. I mówili, że dziewczynki się bawią lalkami. Widzicie? Widzicie, do czego to doprowadza? To jest trauma z dzieciństwa.
Jeżeli myślicie sobie, że można po prostu sobie wziąć pilota i sobie jeździć od razu jak zabawką, no to można, ale to nie jest tak od razu, że się potrafi. Każdy operator to jest specjalista, każdy operator potrzebuje przeszkolenia i potrzebuje przede wszystkim praktyki, żeby operować sobie zabawką lub też prawdziwą ciężarówką bezpiecznie. A teraz level up. Czy można operować 2 pilotami na raz? I ciągnikiem i naczepą? Można. Wykręcamy sobie osie w naczepie. Ciągnik teraz też do lewej. Płynęło. No. O Jezu, no. No dobra, próbuję go teraz wcofać na jego miejsce. Dobra, teraz tu. No, chyba już zaczynam czaić trochę. Cały czas mi nie chce wejść, tak ja sobie myślę. No dobrze, albo... No prawie już było. Muszę się poprawić. Kurczę, gdzie ja tam się skrzywiłam, no? Głupio by było zahaczyć tak lusterkiem o lusterko. Trochę jeszcze krzywo, może. Już prawie. Tylko nie wejdź pod naczepę. No i dobra. Tyle starczy. Udało się, ale nie było to łatwe. Wymaga to wielu godzin praktyki. No dobra, może nie godzin. Jak mieliście takie zabawki za dziecka, to pewnie będziecie potrafić tym jeździć. Ja nie miałam i dopiero muszę trochę popraktykować, ale generalnie bardzo fajne narzędzie. Skoro można odpalić, to wiadomo, że można też zgasić. Więc taka zabaweczka. Jak widzicie, operator to zawsze już jest specjalista. Specjalista zawsze potrzebuje przede wszystkim przeszkolenia i potrzebuje doświadczenia, potrzebuje praktyki, więc to jest jazda tym, to jest trochę tak jak nauka jazdy pierwszy raz z naczepą. Kręcisz w jedną, a to kręci w ogóle zestaw ci idzie w drugą, więc trzeba się tego nauczyć, ale jest to jak najbardziej bardzo pomocne. Warto dodać, że takie teleradio możemy sobie zamontować do przeróżnie skonfigurowanych ciężarówek, co oznacza, że nie tylko możemy podpiąć to pod ciągnik siodłowy z naczepą, to może być jakiś HDS, to mogą być przeróżne rzeczy, więc pewnie też do jakiegoś dźwigu, i tak dalej, i tak dalej. No i właśnie teraz najważniejsze, ile taka zabawka kosztuje. W zależności od tego, jak sobie skonfigurujecie, ile dołożycie przycisków, ile dołożycie opcji, no to wiadomo, że tyle więcej zapłacicie. To moje konkretne w tamtym roku kosztowało, nie pamiętam dokładnie, ale około 20 000 złotych. Można kupić taniej, jak będzie mniej przycisków. Można jeszcze więcej dołożyć, no i wtedy będzie jeszcze drożej. Czy były jakieś problemy techniczne z tym? Nie było i mam nadzieję, że tak zostanie. Dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Widzimy się już w kolejnym odcinku.